Siema, witam serdecznie, dawno mnie tu nie było. Dzisiaj Wam pokażę event, zlot motocykli i samochodów amerykańskich, więc zapraszam, pokażę Wam, co ciekawego można dzisiaj tu spotkać. Do wyboru czerwona korweta, czarna, żółta lub pomarańczowa. A tutaj jakiś mega wielki krążownik. Ten ma schowane całkiem oczy, ale innemu coś innego wystaje. Różnica w rozmiarach. A to co to jest? Samochód pogrzebowy? No, jest trumna w środku. Jezus, ile to ma metrów? Tutaj trochę bardziej współczesne produkty, europejskie wręcz można powiedzieć, bo już są oferowane w Europie. Camaro, Mustang i kolejne Camaro. A tu kryptopolicja. Camaro w fantastycznym macie. Co to jest za projekt? Niby coupé, a jednak taki trochę pick-up. Jak Wam podoba się nowy Charger? Trochę się zmienił wygląd tej generacji. Przecież tutaj i tak mamy do czynienia z wersją SRT 392 Hemi. Polska biało-czerwoni. Typowe amerykańskie auto i typowa amerykańska dieta. I typowa amerykańska blondynka. Byłoby się jeszcze bez Elvisa. 300C. Kiedyś to w miarę porządnie wyglądało, teraz już trochę widać się zestarzał samochód. A tu Challenger SRT. A tutaj standardowe 300C. 300C w wersji kombi, czyli Dodge Magnum. Dwie różne generacje korwety. Tutaj stanowisko Mustangów. Współczesne modele w różnych kolorach. Jak widać z jednej i z drugiej strony bardzo rodzinne auto. Kto nie wie, o co chodzi, sprawdźcie kanał Saturday Car Fever. I kolejne potwierdzenie. Mustang to auto rodzinne. Zmieści się na 5 dzieci. Jak zawsze musiała policja przyjechać i popsuć całą imprezę. Takie długie auto, a tylko twoje drzwi. A w powietrzu filmuje nas dron.
Nie znam się, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Ford T. Pierwszy samochód Forda, który był dostępny w każdym możliwym kolorze, pod warunkiem, że był to kolor czarny. A tutaj trochę motocykli. Podejrzewam, że większość z Was, którzy oglądają właśnie ten klip, znaleźli się na moim kanale poprzez ten film, jak straciłem prawo jazdy. Dzięki niemu uzyskałem kilkadziesiąt procent wzrostu subskrypcji, 17 000 wyświetleń ponad, więc bardzo Wam się podobało. Myślę, że zaraz tu więcej jakichś sprzętów ciekawych amerykańskich zobaczymy, bo póki co to większość właśnie tutaj było samochodów. Wersja SRT8, więc tam jest ile? 6 litrów ponad. Tu jeszcze takie szybkie przypomnienie, również SRT, ale nowszej generacji. Tak, SRT miało 6.1, to się bodajże SRT8 nazywało. Tak, jest napis z tyłu SRT8. Normalne chyba miało 5.7, ten miał 6.1, teraz bodajże jest 6.4. M&M'sy i Dodge Charger. Takiego Suburbana to nie znałem. Nie wiem, czy to nie jest jakaś jego pierwsza generacja. Znacie, że SUV-y trochę się zmieniły na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci. Nowoczesny amerykański SUV. A to amerykańska armia, bardziej z czasów chyba okupacji Wietnamu. A tam się skrywa Simpson z NRD w wersji Enduro. Co to jest za zabytek? Deszcz spadł, trzeba było przykryć, żeby nie zardzewiał już do reszty. V12. Czerwony dywan, najlepsze sprzęty tego eventu zarezerwowane dla Dodge'a. Dodge Viper. Tutaj przypamiętały się motocykle z Austrii, KTM 1290 Duke, jeden z najbardziej chorych psychicznie motocykli. A tutaj powrót do amerykańskich sprzętów, Boss. Silniki V8 od Corvety. Już nie pamiętam, jakie tam były pojemności, ale od 5,7 bodajże do 8,4 litra. Na moim Instagramie tam jest jedno zdjęcie właśnie z Bossem, tam w opisie wyjaśniłem troszkę więcej na temat tego motocykla. On był kiedyś na początku dostępny tylko jako kit bike. Dostawało się po prostu w skrzyni części, składało się motocykl samemu, ale to było tylko na początku produkcji, gdyż później ze względów na ubezpieczenia zaprzestano tego, bo wiadomo, motocykl złożony samodzielnie dla ubezpieczyciela nie jest aż tak wiarygodny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak taki stworzony przez po prostu fabrykę. Jak widać, silnik Chevroleta Boss V8. A ten ma nawet nitro, ciekawe czy działa, czy tylko taka atrapa. Ale podejrzewam, że jak to jest taki hardkorowy sprzęt dla miłośnika, to nie jest atrapa, to wszystko jest tak, jak powinno być. Tylu Bosshausów to w życiu nie widziałem w jednym miejscu. To jest tak rzadki sprzęt, a żeby widzieć go jeszcze w jednym miejscu, to jest naprawdę sporadycznie. 502 V8. Tak jak mówię, wejdźcie na Instagram, sprawdźcie, o co tam chodzi, jakie były pojemności, albo po prostu na Wikipedię. Jak to mówią, Mopar or no car.
tego sprzęta to widziałem w jeden dzień w centrum, ale był jeszcze niedokończony wtedy. Więc chyba, chociaż widzę, że dalej jest obdrapany. Sprzęcik do zrobienia. No ale przynajmniej przyjechał na taki event. A tutaj taki przykład jednego z typowych sedanów amerykańskich. Miejsca tu jest tak dużo, miałem okazję kiedyś jechać takim. To BMW 7 to jest nic przy takim aucie. Tutaj bardzo ładnie wymyślona przyczepka do samochodu, który nawet nie wiem jak się nazywa. Tutaj jaki jajos. Dodge. Wygląda jak jakaś Warszawa trochę, albo coś w tym stylu. Takie bardziej proporcje kuliste. I znowu ta policja. Kiedyś mnie taki zatrzymał na Florydzie, bo droga była bardzo nudna i prosta i żeby nie zasnąć trochę przycisnąłem. Jechałem 82 bodajże przy 55, ale dostałem tylko upomnienie i pojechaliśmy dalej. Malowanie aerografem. Ale hardkorowy sprzęt. Challenger SRT. Samochód z drewna, a to klasyczna korweta. Bodajże taką można jeździć w Forzie 6. I chyba Charger, ale nie jestem pewny. Tutaj Camaro, 45. edycja, nie wiem czy to jest 45-lecie Camaro, ale podejrzewam, że tak. I tutaj ciekawostka, na niemieckich tablicach rejestracyjnych niektórych można zauważyć właśnie datę 03/10. To jest od początku marca do końca października. Takie auto jest bodajże ubezpieczone i może się poruszać na drogach. Niektóre mają od 1 kwietnia do końca października. I to jest chyba to. Jeżeli wiecie na czym to polega, to napiszcie w komentarzach. W tym przypadku ta korweta może jeździć bardzo krótko, od początku maja do końca września. FBI przyjechało. Gadżety dla fanów Ameryki. Elvis, jeszcze więcej Elvisa. Dupeczki, breloczki, znaczki, koszulki, bluzy, sakwy motocyklowe, okulary. Francuskie psy, zjarani kosmici. Jeszcze więcej ubrań, tym razem dla kobiet. Łańcuszki, biżuteria. Jeszcze więcej Elvisa. I nie uwierzycie, samochody na gaz. Również w Ameryce. Panie, to sekwencja czy kuchenka? Ford F-150 wariat. Kolejne auto reklamujące LPG. Lepsze paliwo, gamoniu. Tutaj Mustang w gazie, więc Saturday Car Fever. Jak ci pali 17 litrów na 100, to może jednak warto było na gaz przerobić. Hammerów już nie produkują. Chyba za dużo paliły w obliczu kryzysu ekonomicznego w Stanach. I kolejne Z06 na tym evencie. Tu przyjechał nawet Pablo Escobar. Takim jeździł w narkosach. Camaro w wersji SS w tym kraju może się to nie do końca fajnie kojarzyć. A tutaj oferta odnawiania starych samochodów. To są chyba właśnie produkty, które zostały odnowione przez tą firmę. Mustang bez zachórówków. Niebezpiecznie, ale bardzo klasycznie i atrakcyjnie. W amerykańskim autobusie prawie jak na kampie.
Taki tir to kojarzy mi się z tymi horrorami amerykańskimi, gdzie gościu przez całą długość filmu, przez 1,5 godziny ucieka przed jakimś psychopatą w takim tirze, który chce go zepchać z drogi. Tak przy okazji, czyżby to nie było nowe BMW 6 GT, które wcześniej nazywało się 5 GT i jakimś cudem nazwali je teraz 6? Jak widać, dużo ciekawych sprzętów, więc zapraszam, jeżeli macie czas w przyszłym roku, interesuje Was amerykańska motoryzacja, to zapraszam do Lipska, nie tak całkiem daleko od granicy polsko-niemieckiej. Jeżeli dotrwaliście do tej pory, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym klipie. Hej!